Pełnowymiarowa inwazja Rosji na Ukrainę wywołała w wielu społeczeństwach państw Zachodu szok. Konflikty przypominające zmagania z czasów II wojny światowej wydawały się już jedynie elementem przeszłości. Nie brakuje teorii, że prezydent Władimir Putin zwariował, tylko że politykę tego rzekomego wariata popiera przygniatająca większość Rosjan. Jak wynika z badania przeprowadzonego w marcu 2022 roku przez niezależne Centrum Lewady, od momentu inwazji na Ukrainę poparcie dla rosyjskiej głowy państwa wzrosło o 12% i dobiło do poziomu 83%. Takiej reakcji nie da się wyłącznie zrzucić na wszechobecną w Rosji państwową propagandę. Operację specjalną, jak nazywa Kreml wojnę na Ukrainie, szeroko wspierają również ludzie, którzy nie mają problemów z dostępem do innych niż rosyjskie źródeł informacji. Czy zatem nie tylko Putin, ale też większość Rosjan zwariowała? Nic bardziej błędnego. Obecna polityka Moskwy doskonale wpisuje się w jej tradycje imperialne. Imperializm imperializmowi nierówny i różni się w zależności od państwa, które się nim posługuje. Źródeł rosyjskiego należy szukać w niewoli mongolskiej, jakiej doświadczyła część Rusi po klęsce w bitwie nad rzeką Kałką w 1223 roku. W tamtym momencie rozpoczął się trwający blisko ćwierć tysiąclecia okres nazwany w rosyjskiej historiografii tatarskim jarzmem. Czas ten był naznaczony tyranią, upokorzeniem ze strony barbarzyńców, izolacją od kultury europejskiej przy jednoczesnym przyjmowaniu wzorców kultury azjatyckiej. Władający Złotą Ordą Hanowie, tytułowani carami, wyznaczali rządzących na podległej Rusi kniaziów często na podstawie darów, jakie otrzymywali. Kniaziowie w walce o władzę uciekali się do zabójstw, a jednocześnie upokarzali się przed Tatarami. Kiedy Han przejeżdżał przez ruską ziemię, to miejscowy władca witał go czarą kobylego mleka, ale jeśli choć jedna kropla spadła na grzywę konia, to kniaź musiał ją zlizywać. Kiedy z kolei odczytywano list Hana, to ruski władca powinien był go wysłuchać w pozycji klęczącej. To właśnie w cieniu tatarskiej Złotej Ordy zaczęła wyrastać Moskwa. Jej książęta zaszczepili w swoim państwie podobne do mongolskich metody sprawowania władzy, oparte na strachu, bezwzględnym posłuszeństwie poddanych i nieliczeniu się z ludzkim życiem. Było to zupełnie odmienne od kultury europejskiej, gdzie rycerze walczyli przede wszystkim dla zdobycia chwały w służbie Bogu i swemu władcy. Wojownicy moskiewscy walczyli dla ziemi, łupów i byli motywowani strachem konsekwencji za ewentualne nieposłuszeństwo. Wraz ze słabnięciem Złotej Ordy Moskwa przystąpiła do stopniowego uwalniania się od krępujących ją zależności i jednoczesnego podboju rozczłonkowanych ziem dawnej Rusi. Pierwszy imperialny projekt Moskwy rozpoczął Iwan III Srogi. Postanowił on zjednoczyć wszystkie ziemie ruskie i odwołać się przy tym do tradycji Cesarstwa Rzymskiego. W 1480 roku uniezależnił się od Mongołów. 8 lat wcześniej wziął za żonę Zoę Paleolog, bratanicę Konstantyna, ostatniego bizantyjskiego cesarza. Miało to dać Wielkiemu Księstwu Moskiewskiemu dziedziczne prawa do schedy po Cesarstwie Wschodniorzymskim. Iwan III wybrał też jako godło państwowe dwugłowego orła, nawiązującego do tradycji bizantyjskich. Moskwa przejęła z tego państwa również model relacji państwo-kościół. Religia prawosławna stała się instrumentem władzy. Na przełomie XV i XVI wieku metropolici moskiewscy Zosim i Simon, a także mnich Filoteusz opracowali doktrynalne podstawy ideologii III Rzymu. Wedle tej doktryny po odejściu Rzymu od prawowitej wiary w 1054 roku i popadnięciu Konstantynopola w niewolę turecką w 1453 roku, to właśnie Wielkie Księstwo Moskiewskie jest jedynie prawdziwie chrześcijańskim państwem. Jak głosili prawosławni duchowni, po Rzymie nastał Konstantynopol, po Konstantynopolu Moskwa, ale po Moskwie nastanie już tylko Królestwo Boże. To przekonanie o byciu najważniejszym państwem na ziemi uwarunkowało postępowanie kolejnych władców Kremla. Iwan IV Groźny, wnuk Iwana III, w 1547 roku koronował się na cara, przejmując tym samym bizantyjski tytuł.
Szedł nawet dalej i wykazywał swoje pochodzenie od Oktawiana Augusta, co zostało kpiarsko skomentowane przez Jana Kochanowskiego. 14. potomek rzymskiego cesarza, Augusta. Któż wie, gdzie wziął tego kronikarza? Iwan uważał się za potomka niejakiego Prusa, czyli Rusa, i na tej podstawie wysuwał swoje roszczenia zarówno do ziem dawnej Rusi Kijowskiej, jak i wybrzeży Bałtyku. W 1561 roku tytuł cara uznany został przez patriarchów kościołów wschodnich, co Iwanowi i jego następcom dało podstawy do uznania się za opiekunów wyznawców prawosławia, umożliwiając w przyszłości Rosji wtrącanie się w sprawy wewnętrzne innych państw. Ale imperialne zapędy Iwana Groźnego zatrzymała Rzeczpospolita, która w 1582 roku po zwycięskiej wojnie odcięła państwu moskiewskiemu dostęp do Bałtyku na blisko 140 lat. W XVII stuleciu mogło zaś dojść do całkowitego zakończenia projektu rosyjskiego imperializmu. W czasie tzw. Wielkiej Smuty Moskwa uległa politycznym wpływom Rzeczpospolitej, a przez ponad pół wieku żyła w cieniu jej dominacji. Dopiero w drugiej połowie XVII wieku Wielkie Księstwo Moskiewskie zaczęło powracać do idei przyłączenia wszystkich ziem ruskich. Nowy rozdział rosyjskiego imperializmu napisał car Piotr I, który w 1721 roku przyjął tytuł imperatora. Przebudował państwo na wzór zachodnioeuropejski, zerwał z doktryną Trzeciego Rzymu, ale jego reformy nie dotykały istoty ustroju. Władza carska pozostała niemal nieograniczona i opierała się na zasadzie znanej z jarzma tatarskiego, czyli bezwzględnym posłuszeństwie. Elity rosyjskie przyjmowały wzorce francuskie czy niemieckie nie na skutek mody i fascynacji, jak to miało miejsce wiek wcześniej z kulturą polską, lecz z rozkazu władcy. Marny był los tych, którzy się temu nie podporządkowali. Car, choć był władcą absolutnym, to musiał liczyć się z zagrożeniem spisku i przewrotu pałacowego. Potrzebował zatem sukcesów, by utrzymać swoją pozycję. Były nimi nieustanne podboje. XVIII wiek pod tym względem jawi się jako złote stulecie w dziejach Rosji. Po zwycięstwie w wojnie północnej i uzyskaniu dostępu do Bałtyku, państwo carów podporządkowało, a następnie rozebrało Rzeczpospolitą, kilkukrotnie pokonało Turcję, rozszerzyło swoją władzę zarówno na zachodzie, jak również wschodzie i południu. W wydanej przez carycę Katarzynę II w 1785 roku gramocie znalazł się charakterystyczny kult wielkości imperium i postawy Rosjan, która miała zapewnić jego dalsze istnienie. Wszechrosyjskie imperium wyróżnia się w świecie rozległością ziem w jego władaniu, obejmując 165 stopni geograficznej długości i 32 szerokości. W prawdziwej chwale i majestacie imperium cieszymy się owocami i poznajemy rezultaty działania posłusznego, odważnego, nieustraszonego, przedsiębiorczego i potężnego narodu rosyjskiego. Po XVIII-wiecznych triumfach nad sąsiadami Rosja rozpoczęła kolejne stulecie jeszcze lepiej. W 1814 roku wojska rosyjskie, pokonując Napoleona, wkroczyły do Paryża. Imperium carów osiągnęło wtedy swój szczyt. Dla niektórych Europejczyków panujący w Rosji system jawił się jako idealny. Państwo to wydawało się silne, nowoczesne, oparte na tradycji i szacunku do władzy. Z takim wyobrażeniem wybrał się do tego kraju w 1839 roku francuski markiz Astolphe de Custine. To, co zobaczył w imperium carów, nim wstrząsnęło. Wszechogarniający despotyzm, kompletne nieliczenie się z ludzkim życiem, biurokratyzm, bieda i zacofanie, rekompensowane poczuciem wielkości. W swoich listach z Rosji, znakomicie zaadaptowanych w 2017 roku dla Teatru Telewizji przez Wawrzyńca Kostrzewskiego, markiz zawarł m.in. opis, jak w rzeczywistości wyglądała rekordowo szybka odbudowa Pałacu Zimowego w Petersburgu. W spektaklu objaśnia to podróżnikowi caryca Aleksandra, żona Mikołaja I. Prace we wnętrzach odbywały się nawet podczas największych mrozów. Nieustannie pracowało 6000 robotników, z których znaczna ilość umierała z powodu wyczerpania i natychmiast wymieniano ich na nowych, którzy także ginęli. Śmierć nie czyniła żadnej szkody w postępach prac.
Wiek XIX utrwalił pozycję rosyjskiego imperium, ale pojawiły się też duże rysy na jego wizerunku. W połowie stulecia Rosja przegrała wojnę krymską z Francją, Wielką Brytanią, Turcją i Sardynią. Z kolei większość sukcesów militarnych państwa carów osiągana była ogromnym wysiłkiem, jak chociażby przy tłumieniu polskich powstań, podbojach ludów Kaukazu czy Azji Środkowej. Rosja jawi się wtedy jako bestia, która napotkawszy na swojej drodze słabszego od siebie, musi go pożreć. W oczach Rosji Europa jest łupem, który prędzej czy później dzięki waszym niesnaskom wpadnie w jej ręce. Sieje w was anarchię w nadziei, że wykorzysta ten rozkład, który zresztą jest zgodny z jej zamiarami. To powtórzenie dziejów Polski, tyle że na większą skalę. Europa niszczeje, podczas gdy my pozostajemy potęgą. Właśnie dlatego, że nie jesteśmy wolni. W czasach Mikołaja I objawia się jednak kryzys tożsamościowy państwa. W 1836 roku Piotr Czadajew opublikował w czasopiśmie Teleskop list filozoficzny, który stanowił oskarżenie wobec rosyjskiego imperializmu. Samotni w świecie, nic nie daliśmy światu, niczego nie nauczyliśmy go, nie wnieśliśmy żadnej idei do masy idei ludzkich, niczym nie przyczyniliśmy się do postępu ludzkiego rozumu, a to, co dał nam ten postęp, wypaczyliśmy. W ciągu całego naszego istnienia społecznego nie zrobiliśmy nic dla wspólnego dobra ludzi. Żadna pożyteczna myśl nie zrodziła się na bezpłodnej glebie naszej ojczyzny. Gdybyśmy się nie rozpostarli od cieśniny Beringa do Odry, nie zauważono by nas nawet. Z powodu tego listu Czadajew został uznany obłąkanym i umieszczono go w areszcie domowym. Czasopismo zamknięto, a redaktora naczelnego zesłano na Syberię. Jednak już niedługo później rosyjski imperializm otrzymał nowe podstawy do działania. Petersburg zaczął lansować teorię panslawizmu, czyli zjednoczenia wszystkich ziem słowiańszczyzny pod przewodem Rosji. Została ona wzmocniona odgrzebaną doktryną III Rzymu. Rosja wtrącała się odtąd w sprawy innych państw, już nie tylko gdy chodziło o kwestie prawosławia, ale wszystkich Słowian. Jednocześnie rusyfikowano podbite już narody europejskie zgodnie z ideą zjednoczenia słowiańszczyzny pod berłem cara. Na tej bazie w swój złoty okres weszła rosyjska kultura. To w drugiej połowie XIX wieku powstają największe dzieła pisarzy Fiodora Dostojewskiego, Antoniego Czechowa czy Lwa Tołstoja, a także kompozytorów z Piotrem Czajkowskim na czele. Kultura była podporą imperializmu, budującą w świecie pozytywny obraz Rosji i szczerą fascynację jej fenomenem. Te sukcesy na niwie politycznej i kulturalnej zostały zastopowane klęską w wojnie z Japonią w 1905 roku. Rosja wobec porażki na wschodzie i rewolucji wewnątrz kraju musiała przeprowadzić demokratyczne reformy, ale w żadnym wypadku nie zrezygnowała ze swojej imperialnej polityki. Amerykański historyk profesor Sean McMicken uważa, że Rosja odpowiada za wybuch I wojny światowej w nie mniejszym stopniu od Niemiec. Dążyła ona bowiem do odebrania Austrii-Galicji i spełnienia snu Romanowów o wyzwoleniu Carogrodu, czyli Konstantynopola. Tym razem jednak Rosja przelicytowała. Wojna przyniosła jej katastrofę gospodarczą, rewolucję i lata chaosu. Jednak przejęcie władzy przez bolszewików nie oznaczało zarzucenia imperialnych planów, lecz w tym wypadku podstawą dla ekspansji nie była wiara prawosławna czy panslawizm, tylko eksport komunizmu. Podjęta w 1920 roku pierwsza tego próba zakończyła się klęską w bitwach pod Warszawą i nad Niemnem. Odmianę przyniosło zwycięstwo w II wojnie światowej. Armia Czerwona, odpierając niemiecki najazd, zatrzymała się dopiero w Berlinie, podporządkowując sobie kraje pozostawione za sobą. Zwycięstwo Związku Radzieckiego opierało się jednak nie tylko na wielkiej ofierze sowieckiego społeczeństwa, lecz również na wsparciu aliantów zachodnich, którzy dostarczali broń i pieniądze na dalszą walkę w ramach programu Lend-Lease. Wkrótce okazało się, że Zachód wyhodował sobie przeciwnika na następne pół wieku.
Moskwa po początkowym cofnięciu się do granic XVIII-wiecznych w 1921 roku, ćwierć wieku później rozszerzyła swoją władzę dalej niż udało się to jakiemukolwiek carowi, a ponadto zaczęła nawet budować swoje wpływy w Afryce i Ameryce Południowej. Jednak niewydolny system gospodarczy, osłabiony dodatkowo twardą postawą Stanów Zjednoczonych za prezydentury Reagana, wspieranego przez papieża Jana Pawła II oraz bunty w krajach Europy Wschodniej doprowadziły do upadku Związku Radzieckiego. Rosja kolejny raz pogrążyła się w kryzysie połączonym ze stopniową utratą wpływów w dawnych republikach sowieckich. Przez 3 dekady w rosyjskim dyskursie ścierały się ze sobą różne wizje rosyjskiej polityki imperialnej. Stałym punktem wszystkich propozycji, zarówno tych pochodzących z kręgów władzy, jak i demokratycznej opozycji, było podejście do Białorusi i Ukrainy, których Moskwa w żadnym wypadku nie może odpuścić. Dokonana w marcu 2014 roku aneksja Półwyspu Krymskiego spotkała się z masowym poparciem wśród Rosjan, w tym przedstawicieli opozycji jak Aleksiej Nawalny. Z kolei popularność prezydenta Władimira Putina sięgała wtedy blisko 90%. Ekspansja wobec państw byłego Związku Radzieckiego, a zwłaszcza Ukrainy i Białorusi, nie jest nad Wołgą postrzegana jako imperializm. Dla Rosjan jest to obrona przed Zachodem. Z tej perspektywy westernizacja Ukrainy, Białorusi czy innych państw dawnego bloku wschodniego podważa model kulturowy, na którym oparta jest Rosja. Kreml buduje tu wizerunek oblężonej twierdzy, którą NATO chce zniszczyć. Polityka imperialna Władimira Putina jest zatem w swoim przekazie czysto defensywna. Moskwa nie ma obecnie idei, która łączyłaby z nią inne narody, jak to było z III Rzymem, panslawizmem, a w końcu komunizmem. Putin próbował wylansować koncepcję ruskiego miru, wspólnoty państw byłego Związku Radzieckiego opartej na kulturowej bliskości i pseudokonserwatywnych wartościach. Propozycja cywilizacyjna Rosji przegrywa jednak w Europie Środkowej z ofertą Zachodu, a w Azji Środkowej z Chinami. By zatem zahamować dalszą erozję wpływów, Kreml ucieka się do siły. Polityka imperialna Putina stanowi tu zatem hybrydę dotychczasowych odmian rosyjskiego imperializmu. Z czasów sowieckich, a zwłaszcza tzw. Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, Kreml przejął retorykę walki z faszyzmem. II wojna światowa jest dla Rosjan doświadczeniem, które dotknęło niemal wszystkich. Dodatkowo jest to właściwie jedyne rosyjskie zwycięstwo w XX wieku, wzmocnione przez liczne filmy, które zbudowały zbiorowe wyobrażenie o potędze Rosji. Dlatego przekaz o denazyfikacji Ukrainy, która dokonuje ludobójstwa na Donbasie, trafia na podatny grunt. Związek Radziecki wyznaczył także granice obecnych rosyjskich ambicji, z możliwie jak najdalej idącym podporządkowaniem w państwach postsowieckich i szarą strefą interesów niemiecko-rosyjskich w dawnym bloku wschodnim. Wydaje się zatem, że celem Putina nie jest zerwanie współpracy z niektórymi państwami Zachodu, a zwłaszcza Niemcami i Francją, lecz wymuszenie strefy wpływów na wzór tej, jaką ustalono na Kongresie Wiedeńskim i w Jałcie. Efektem ubocznym tego jest ponowne wpadnięcie w zależność Moskwy od wschodniego sąsiada. Tym razem są to Chiny. To jeszcze bardziej uwydatnia cechy ukształtowane pod tatarskim jarzmem. Kompleks niższości wynikający z podległości wobec innego państwa jest rekompensowany podbojem i podporządkowaniem słabszych. Podobną rolę pełni strach Zachodu przed Rosją, który pozwala Rosjanom zapomnieć o gospodarczych zapóźnieniach. Dlatego w tej grze ważne jest ciągłe używanie atomowego straszaka, który ma gwarantować nie tyle bezpieczeństwo Rosji, co wymusić respekt. Z kolei z czasów carskich Kreml przejął zespolenie z prawosławiem. Patriarchat moskiewski stanowi duchową podporę operacji specjalnej, budując retorykę walki dobra ze złem. Sztafaż obecnej władzy to także wyraźne nawiązanie do czasów mikołajowskich, a na to wszystko nakłada się okrucieństwo. Niemal każda wojna prowadzona przez Rosję odznaczała się zbrodniami wojennymi na ludności cywilnej, które były dokonywane nie tylko przez niesubordynowane oddziały, ale stanowiły metodę na złamanie przeciwnika.
Tak było za Iwana Groźnego, Piotra I, Katarzyny II i w XIX wieku chociażby na Kaukazie. Apogeum tego nastąpiło w czasach sowieckich. Rosyjskie nieliczenie się z ludzkim życiem dotyczyło także własnych żołnierzy, którzy swoją masą mieli uzupełniać niedostatki sprzętowe w myśl zasady Józefa Stalina. Ludzi u nas wiele. Polityka Władimira Putina, czerpiąca z tych wzorców, przynosi wewnątrz kraju oczekiwane skutki, co widać po rosnących słupkach poparcia. Wielu Rosjan jest po prostu w stanie poświęcić bardzo wiele dla dalszego trwania rosyjskiego imperializmu, który w ich wizji jednocześnie broni ojczyzny, walczy z nazistami, leczy ich kompleksy i zapewnia wielkość Rosji. Dziękujemy za obejrzenie naszego kolejnego materiału. Jeżeli chcecie otrzymywać powiadomienia o naszych nowych filmach, to pamiętajcie, że oprócz subskrypcji musicie również kliknąć dzwoneczek. Natomiast jeżeli chcecie wesprzeć finansowo nasze działania, to najłatwiej zrobić to w serwisie Patronite lub przez wirtualne postawienie nam kawy w serwisie Buy Coffee 2. Osobom, które już to zrobiły, serdecznie dziękujemy.